Ciepło rąk przyczepia tę watę do siebie nawzajem. Warstwy szczepiają się, wilgoć, obecność ludzi. To wszystko wpływa na tę watę. Ale właśnie spoiwem jest ciepło ludzkiego ciała. Wspomnienie dotyku, miłości, wspólnoty. O tym jest ta rzeźba. Rzeźba jest konstruowana jakby z takiego myślenia geograficznego, globalnego, o tym, co się dzieje na Ziemi, o relacji między ludźmi, o miłości, o tym, że wszystko jest w procesie, rodzi się i obumiera. I jest to rzeźba, która wychodzi z takiego bardzo klasycznego popiersia, ale całkowicie temu zaprzecza, bo z jednej strony jest zbudowana z siatki drucianej, drutów, które ja sama układam w takie południki, równoleżniki, jakby zamieniając kulę ziemską w parę całującą się, która też w jakiś sposób poprzez ten akt miłosny czy też erotyczny łączy się ze sobą znowu w całość. Centralną częścią jest to połączenie tych dwóch różnych postaci, dwóch różnych światów, dwóch różnych energii, kompletnie innego myślenia o świecie, o sobie, które jest tak silne, kiedy ludzi łączy miłość i pożądanie i pragnienie. Taki sposób pracy z obiektem wywodzi się z takiej abstrakcji biologicznej, charakterystycznej dla lat 60., którą w naszych zbiorach reprezentują prace Aliny Szapocznikow czy na przykład Barbary Zbrożyny. Zuzanna Janin w sposób świadomy, ale bardzo indywidualny do tego dziedzictwa się odnosi. To, co ona tworzy, jest również rzeźbą biologiczną, tylko już na innym poziomie. Rzeźba kij składa się z takich dwóch form, wewnętrznej i zewnętrznej. Ta wewnętrzna jest taką strukturą, bazą, na której nałożona jest taka nie mająca żadnej formy wata cukrowa, która jednak nabiera pewnych kształtów na tej rzeźbie. Ta rzeźba w tej formie utrzyma się przez tę chwilę, bo to jest rzeźba chwili, to jest rzeźba czegoś, co trwa chwilę. Jest to taka właściwie też metafora pamięci, która jest zbudowana z takiej nietrwałej materii, która zanika wraz z czasem, ale również przemienia się wraz z czasem. I ona już teraz powoli zaczyna się rozpadać, sople zaczynają spadać. I zaczyna się ten proces rozpadu. On początkowo jest taki niewinny właściwie, zauważalny, ale przecież jeszcze tyle się tu trzyma. I przecież tylko tutaj trochę coś się rozpadło. Ale właśnie jest to metafora, wizualizacja takiego związku, który zaczyna się rozpadać. Ten materiał użyty jako tworzywo rzeźbiarskie nabiera jakby nowych walorów i nowych znaczeń. Jego atutem jest to, że jest właśnie taki antyklasyczny, że jest przeciwieństwem tych wszystkich materiałów używanych po to, żeby stworzyć coś trwałego na wieki. Jest taką właśnie ulotną, lekką, puszystą chmurką, która z czasem znika. I tutaj też Zuzanna przypomina nam bardzo istotną prawdę dotyczącą zarówno życia, jak i sztuki, że rządzą nami emocje. Być może te emocje powinny być utrwalane, no właśnie, łapane w tworzywie, które tak samo jak one w pewnym czasie uleci, straci swoje właściwości, a nawet stanie się przeciwieństwem tego, czym było kiedyś.